bardzo się cieszyłam, że pójdę do 5. klasy. Do tej pory dochodziłam w fartuszku, biały kołnierzyk, nosiło się kokardy do 5. klasy. Można było uszyć mundurek, oczywiście u krawca. Miałam układaną spódniczkę i bluzkę taką, jak do gimnazjum noszono, kołnierzyk wykładany, a najważniejsze były 2 guziczki błyszczące, takie metalowe z przodu. No i tak żeśmy żyli pięknie i spokojnie do wybuchu, niestety, wojny. Pamiętam armię RKKA, Rabocie Krystiańska Krasna Armia. Pamiętam te budionowki z takimi szpicami, czapki ze szpicami, duże czerwone gwiazdy. Nadszedł dzień 10 luty 1940 rok. No właśnie. I wtedy do okien, do drzwi domów, nowego domu moich rodziców zastukali nieznani ludzie. Była to gdzieś prawdopodobnie godzina 4 nad ranem. Tylko widzimy sylwetki, czarne sylwetki osób, które tam stoją z karabinami. Łomotanie do drzwi i wrzask: odkrywajcie! Odkrywajcie, w nieznanym języku. Ujadanie psa zerwały na nogi moich rodziców. Mama się pierwsza obudziła i pobudziła nas i właściwie to tak, tuliła nas do siebie i mówiła: my już zginiemy. Tatuś otworzył drzwi, wtargnęli 2 NKWD-ści i miejscowy Ukrainiec Hołot niejaki. Jeden był w skórzanej kurtce i miał nagan w drewnianej kaburze, to był NKWD-sta. A i 2 było jeszcze policjantów. Weszło 3 rosyjskich żołnierzy, oficer z 2 konwojentami i oświadczył, że ma pół godziny na spakowanie się, bo zostaniemy przeniesieni do innego rejonu. Ojciec powolutku spojrzał na nas, spojrzał na tego siedzącego i on jak taki tłuszczuch był ten kawodzista, tylko sapał tam i mówi: dzieci, jedziemy na Syberię. Usłyszałam od babci o tych wywózkach przedtem już.
To nie pierwszy raz. Zima, wówczas straszna była zima, szalała na dworze zamieć, silny mróz. Zima stulecia. Panował wtedy mróz do 30 kilku stopni w Polsce. Mama nas ubrała, co się tylko dało na plecy wcisnąć, tylko raz można mieć buty. A resztę wszystko miałem, kilka koszul, swetrów, 2 czapki, wsio, co tylko się dało, bo wiedzieliśmy, że to, co weźmiemy na siebie, to możemy mieć. Tato miał widów pierzynę, zawinął jakiś tam, żeby zapakować. Mama straciła głowę, nie wiedziała właściwie, co ma zrobić. Ja wiem, że to trudno uwierzyć, ale jeden z żołnierzy złapał moją siostrę, posadził wysoko i mówi, gdzie są twoje rzeczy? I siostra pokazała, więc on sam zaczął ją ubierać. Drugi żołnierz pobiegł do spiżarni i widzi 5 świeżych chlebów i zaczął wsadzać te chleby. Zawiązał i mówi tak do mamy: zabierz to z sobą, zabierz to z sobą. Ale w domu były kanarki 2 i był pies, jamnik brązowy, Bomb się nazywał. I każą nam wychodzić, oni pomagali wynosić te tłumoki i idźcie. I ja tego pieska złapałam na ręce i tak tulę go do siebie, bo kanarka to już trudno było zabrać. Wychodzimy, stoi wóz ciężarowy, a tam już są jakieś 2 rodziny siedzą. I te tłumoki wrzucają i pomagają nam wejść. A ten Rosjanin do mnie krzyknął i tego psa mi wyrwał i wrzucił go na ziemię, aż skowyczał. I ja mówię, dlaczego? Ukrainiec od razu zamknął drzwi na klucz. Mamusia usiadła na sanie, ale nie wiadomo, co sobie przypomniała, że skoczyła ze sani, bo to młoda kobieta, 36 lat, zwinna, zgrabna i mówi: Hołot, otwórz drzwi mego domu. To już nie twoja chata. Niechętnie, ale otworzył i pyta się: co ty budzisz braty? Moja mamusia mówi: to nie twoja rzecz. I wzięła figurkę, która czuwała nad naszą całą rodziną. I mamusia, wychodząc z domu, stanęła na progu i mówi: Ciebie, Matko Boska, czynię panią i gospodynią mojego domu. Ale nie ciebie, Hołodzie. W przedszkole zostaliśmy wyprowadzeni, czekały już sanie. Na drodze widać już było cały peleton sań. Mama mówi: słuchaj, teraz nie ma żołnierzy, wychodź stąd, wychodź i ocalisz siebie. A ja tak się trzymałam sań kurczowo, że zbielały mi aż palce, bo nie dałam się zostawić. I ja mówię tak: ja jadę z mamą, gdzie mama, tam i ja. Gdy zawieźli nas na stację, to dopiero obejrzałem ogrom tych wagonów. Na wszystkich torach ustawione po 30-40 wagonów. Masę ludzi, palą ogniska i zobaczyłem, takie beczulki stoją. I podchodzę i podnoszę to wieko, a tam siedzi dziecko. No i zapakowano nas wszystkich do wagonów. Pakowanie trwało aż do wieczora. Jedni kleli, drudzy zachodzili, zachlystywali się, zachodzili, że nie mogli oddychać. Jedni się modlili, wszystko tam było. I przez okienko patrzę, a zawsze, kiedy szłam do szkoły, to po mnie przychodziły 2 koleżanki. Zosia Lisowska i Hanka Borkowska, z tym, który stoi z karabinem, i one w ręku trzymają drugie śniadanie i proszą, żeby on podał, ponieważ na karabinie miał ten sztylet, czy ja nie wiem, jak się to nazywa, żeby tym sztyletem podał, bo tu tej szyby nie było. I wie pan, że on podał? Te kanapki. One płakały i myśmy płakały. I kiedy to zaryglowali, to wszystko,
I ten ruszył pociąg. Wszyscy zaczęli śpiewać. Może coś polskie. Taki był smutny, miłosierny, dlatego że kobiety zasłoniły jakimiś tam kocami tamto, ale ta dziura zamarzła przecież od razu. Ale jeszcze raz po raz pociąg w pustym polu został zatrzymywany, otwierały się drzwi i konwojenci wolali: możecie wychodzić, i tak jak się to po rusku nazywało, posrać. Pamiętam Ural i pamiętam taki słup, gdzie była duża tablica z napisem Europa, Azja. I my, dzieci, biegaliśmy z jednej strony w drugą, kto więcej razy będzie w Europie, a kto więcej w Azji. Przyszli, zawsze jak otwierali, pytali się, kto to umier? Nie? Umier. No to dawaj. Zabierali i ślad po nim ginął. Później gdzieś po 2 tygodniach chyba zachorowała ta najmłodsza, moja siostra. Przyszli, też to samo było. Otworzyli, zabrali, do dzisiaj dnia nie wiadomo, gdzie pochowane, nie wszystko. Wyładowano nas w ciemnicy, nie wiadomo gdzie. Byliśmy niewolnikami, bo podchodzono do nas i każdy z mieszkańców tej wsi wybierał sobie kogoś do pracy. Nas było 3 dzieci z matką. Ja byłem najstarszym, miałem 15 lat. I nas nikt nie chciał. Przyjechał przewodniczący kołchozu. Przywitał nas, że bardzo serdecznie nas wita i od razu chce powiedzieć, że wy tu będziecie żyć i tu umrzecie.